filmami na podstawie twórczości Stephena Kinga jest tak, że w 9 przypadkach na 10 są to gnioty, krótko mówiąc. A jak było przy okazji Miasteczka Salem? Właśnie o tych produkcjach dzisiaj pomówię. Opowiem Ci, jak one powstawały, kto miał być odpowiedzialny, a kto finalnie je zrobił. Oczywiście, że tak. No i co na to wszystko Stephen King, bo oczywiście jest różnie z tymi produkcjami. Na końcu również podam moją klasyfikację 4 filmów właśnie, bo do tej pory doczekaliśmy się 4 produkcji Miasteczka Salem, bo jest to film z 79 roku, później mieliśmy Powrót, później mieliśmy kolejny miniserial z 2004 i wreszcie film w produkcji Jamesa Wana z 2024. Zaczynamy oczywiście w 79 roku, kiedy to Tobe Hooper, tak, to ten facet odpowiedzialny m.in. za teksańską masakrę piłą mechaniczną, wziął się i postanowił wyreżyserować. Pewnie, że tak, to on akurat chciał to wziąć i zrobić, a czemuż by nie? Poszedł zawodowo, naprawdę poszedł zawodowo, bo w wywiadzie, w jednym z wywiadów powiedział, że charakteryzacja Reginaldera musiała być stale poprawiana, ponieważ pękała lub odpadała, gdy aktor występował przed kamerą. Oczywiście on wcielał się tam w rolę tego właśnie wampira naszego głównego. Hopper powiedział, że finał filmu z Barlowem w trumnie wymaga wielu ujęć, aby zachować charakteryzację nienaruszoną podczas kręcenia. Rzeczywiście tak jaki był pomysł. W ogóle oczywiście kiedy już padł pomysł na to, ażeby nakręcić film na podstawie Stephena Kinga, no to Tobe Hooper nie był pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem był George A. Romero. No i jeżeli zastanawiasz się, kto to jest, no to tylko powiem, że Noc żywych trupów, Świt żywych trupów, Ziemia żywych trupów, Pamiętnik i tak dalej, i tak dalej. On rzeczywiście tego miał dużo i on był pierwszym reżyserem tegoż filmu, ale po ogłoszeniu w 1979 roku filmu Dracula w reżyserii Johna Badama i filmu Nosferatu Wernera Herzoga, Warner Brothers zdecydowało się przerobić Salem's Lot na miniserial telewizyjny. Romero wycofał się, czując, że nie będzie w stanie nakręcić filmu tak jak chciał z powodu ograniczeń telewizji sieciowej. No to wiadomo, że filmy dla telewizji, przynajmniej wtedy, nie mogły być zbyt krwawe, nie mogło się być zbyt dużo dziać, a przy okazji one musiały mieć odpowiednią długość, bo inaczej reklam nie zmieści się tyle, ile byśmy sobie rzeczywiście tego chcieli. Więc akurat on się wycofał, zatrudniono Toba Hoopera, no i zostało jak zostało. Oczywiście filmów nie będę omawiał, bo ja już to robiłem przy okazji recenzji z każdego z tych filmów. Na końcu wrócę listę, możesz sobie sprawdzić, jak to jest. No ale jedną z ważniejszych rzeczy tego filmu, przypomnę, to jest film, który kosztował $3 miliony. 79 rok. Dzisiaj, bo dopiero co sprawdziłem oczywiście, że tak, ja lubię sobie grzebać w takich rzeczach. W 2025 roku te 3 miliony są warte $13 milionów. Film zarobił 10 milionów, a na dzień obecny to $44 miliony, czyli prawie można powiedzieć czterokrotność, bo też reklamy, marketing był bardzo znikomy. Ale czemu mówię o tych 3 milionach? Bo jedną z głównych, oczywiście najważniejszych rzeczy w tym filmie jest, tutaj widzisz go na miniaturce, ten dom. Jest to tak zwany dom Marstenów, Marston House, i był on w rzeczywistości pełnowymiarową fasadą zbudowaną na mniejszym, istniejącym już domu na szczycie wzgórza. Więc tak naprawdę, tak jak nieraz widziałeś pewnie w westernach, że mieliśmy dom, a po prostu z przodu tylko i wyłącznie jakieś takie fasady były. No to jest to. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Ale co jest ważne, łączna fasada kosztowała produkcję około $100 000. Budżet 3 miliony? Tak, a cała ta fasada $100 000? I tylko dopowiem, że w 1979 roku za taką kwotę można było wybudować cały dom i urządzić go. Więc widać, jak to rzeczywiście poszło, no ale też z drugiej strony film Titanic kosztował więcej niż sam Titanic, wliczając oczywiście na kwotę, więc jakoś to rzeczywiście tak a nie inaczej wyglądało. Aczkolwiek twórcy postanowili pójść na całość, postanowili, że pojedziemy z koksem. Stephen King, no to jest pierwsza ekranizacja, przynajmniej jedna z pierwszych ekranizacji twórczości Stephena Kinga, więc rzeczywiście aż tak bardzo znany jeszcze wtedy nie był, no ale stwierdzono, zrobimy, zaryzykujemy i chyba rzeczywiście najlepszym pomysłem byłoby, gdyby ten film był miniserialem, ale to już akurat nie o tym. Producent Richard Corbett podjął decyzję o wyborze Toba Hoopera na stanowisko reżysera po obejrzeniu filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną.
W ogóle jeden z producentów chciał, ażeby film wyreżyserował Peter Weir, znany m.in. chociażby z Pikniku pod Wiszącą Skałą, czy Gallipoli, albo innych, oczywiście Truman Show, no to w tym momencie już troszeczkę później. No ale okej, w porządku, nie ma problemu. To Hopper się wziął i spisał się. Wielu uważa, że ten jednak film nie był najlepszą adaptacją, nie był najciekawszy, zbyt dużo ograniczeń względem telewizji sprawiło, że no niestety ta produkcja nie mogła być rzeczywiście taka, a nie inna, ale bo oczywiście tutaj serwuję cały czas ciekawostki z IMDb, mimo że adaptacja ta pod wieloma względami różni się od powieści, zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawienie głównego wampira Kurta Barlowa, Stephen King ją pochwalił. A jeżeli chodzi o filmy na podstawie jego twórczości, no w 9 przypadkach na 10, powtórzę jeszcze raz, Stephen King uważa, że filmy to dno. Zresztą pamiętam, kiedy robiłem materiał o Dzieciach Kukurydzy, on powiedział, że wystarczyłoby, aby powstał pierwszy film, pozostały on by się spokojnie mógł obyć bez kontynuacji i tak to jest rzeczywiście w przypadku Kinga, że kiedy mowa o straszakach, bo akurat jeżeli chodzi o, powiedzmy, o dramaty albo jakieś inne sci-fi, no to z tym jest różnie, ale jeżeli chodzi o straszaki, thrillery, horrory, no to nie jest tutaj rzeczywiście bardzo dobrze, ale film, co najważniejsze, powstał. No, David Soul wcielił się w jedną z tytułowych ról, jedną z głównych ról właśnie, nie tytułowych, w pisarza. To jest ten aktor, który w serialu wcierał się w Starskiego. Albo Hacza. Nigdy nie mogę zapamiętać w którego. W każdym razie film się okazał, no w miarę jak mówiłem, sukcesem, ale gdzieniegdzie stwierdzono, my to jeszcze troszeczkę podbijemy. My zrobimy z tego jeszcze większy sukces, chociaż tak pomyślano przecież w Hiszpanii, bo na przykład wersja kinowa okazała się w Hiszpanii pod tym Fantasma 2 i była rzekomą kontynuacją filmu Fantasm, czyli Mordercze Kuleczki, chociaż oba filmy nie mają ze sobą nic wspólnego, no ale wiadomo, czasami tak to jest, że dystrybutorzy mają lepsiejsze, bo na pewno nie lepsze, tylko lepsiejsze pomysły, które powinny być dobre, no a w rzeczywistości nie są. Nie jest to rzeczywiście rewelacja. Ale co się dzieje w Hollywood, kiedy robimy film, ten film zarabia duże pieniądze? No oczywiście robimy kontynuację, no pewnie, że tak i to też się musiało stać, tak samo jak mam nadzieję, że stanie się, pewnie, że tak. Jeżeli lubisz takie materiały, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Ale wracając do meritum, film zarobił swoje pieniądze, więc stwierdzono, okej, no to lecimy dalej, to kręcimy, było miasteczko Salem, to zaraz robimy powrót do miasteczka Salem. No nie czekaliśmy rzeczywiście długo, aczkolwiek jest to o tyle dziwne, że pierwszy film, czyli Miasteczko Salem, to był miniserial, a druga część, kontynuacja, to jest film. Jest to bardzo rzadki przypadek, kiedy dostajemy kontynuację miniserialu w postaci filmu kinowego, bo akurat drugi film trafił do kin, także akurat jakoś tak to było, ale skoro to już jest kino, to można sobie było pozwolić na dużo więcej. Nie trzeba było się ograniczać tym, że nie możemy pokazać, jak ludzie giną. Nie można było na przykład wulgaryzmów używać. Tutaj w ogóle w tym filmie dzieci używają więcej wulgaryzmów niż dorośli. Taki rzeczywiście był jakiś koncept. No ale zdarzyło się. Pewnie, że tak. Czemuż by nie? Taki był pomysł twórcy. Larry Cohen, to właśnie on napisał scenariusz, także wyreżyserował ten film. I tak się zastanawiałem, kto wpadł na ten pomysł. Zaraz o tym oczywiście powiem, bo ogólnie druga część nie została przyjęta bardzo, bardzo fajnie, ale Larry Cohen, który napisał i wyreżyserował ten film, był brany pod uwagę już do reżyserii oczywiście przy okazji oryginalnego Miasteczka Salem, czyli tego miniserialu z 1979 roku, ale jego scenariusz do oryginalnej wersji został odrzucony, a producenci nazwali go jednym z najgorszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytali. I później ci sami producenci stwierdzili, no to jak on napisał najgorszy scenariusz, jaki kiedykolwiek czytaliśmy, to może niech zrobi drugą część tego filmu, może będzie rzeczywiście dobrze. Oryginalną adaptację Salem Slot, bo taki jest oryginalny tytuł książki, ostatecznie napisał Paul Munch, a wyreżyserował Top Hopper. No to oczywiście już mówiłem wcześniej. Warner Brothers dało Cohenowi kolejną szansę, tym razem z kontynuacją, ale film okazał się klapą finansową, ponieważ został wycofany z kin po zaledwie tygodniu. Więc możesz się domyślić. Ja wiem oczywiście, że my teraz żyjemy w czasach, kiedy filmy wchodzą do kin i już powiedzmy po 3 tygodniach lądują na serwisach streamingowych, ale to akurat nie jest związane z tym, że filmy są złe, akurat nie wszystkie sobie radzą, czasami są inne umowy z dystrybutorami, więc to jest akurat rzadko, ale jeżeli w latach 80.
po tygodniu film jest wycofywany z kin, a pamiętaj, wtedy nie było żadnych Netflixów, YouTube'ów, Amazonów itd., itd. Więc co najwyżej trzeba było czekać kilka miesięcy, przeważnie około 3 miesięcy, na to, ażeby dokonać transferu z kina na VHS, tak, na wideo, jak to mawialiśmy, i wtedy można to było obejrzeć, więc to powinno ci dać do zrozumienia, jak bardzo złą produkcją było Powrót do miasteczka Salem. Tak to rzeczywiście jakoś tak się stało. W ogóle Samuel Fuller, w sumie chyba najlepsza postać w tymże filmie, bo obsadzony był w roli łowcy wampirów w tym filmie i znany jest przede wszystkim z tego, że jest reżyserem. Można by powiedzieć reżyserem kina akcji. Nie, tak naprawdę jest, no tak czasami się zdarza, że rzeczywiście Giuseppe Tornatore, Roman Polański, czasami mamy reżyserów, którzy są równie znani z bycia aktorami, a tutaj akurat mamy aktora, który jest najbardziej znany z tego, że jest reżyserem. Zdarza się, nie ma z tym problemu, akurat jakoś tak to rzeczywiście się zrobiło. I skoro film powstał, no to stwierdzili, to trzeba byłoby jakoś zminimalizować te straty. Pewnie, że tak. No to musimy coś wymyślić. No, jak żeby inaczej. No chociażby nawet na przykład po to, ażeby wziąć i dać niemalże ten sam plakat. Pewnie, że tak. Bo dostajemy Barlowa, dostajemy tego samego wampira, którego w ogóle w dwójce nie ma. Jest całkowicie inna historia. W ogóle scenografię wykorzystano tą samą, którą była w jedynce, mimo że film był kręcony zupełnie w innym miejscu niż wersja z 79 roku. Więc tutaj rzeczywiście twórcy się nie popisali. Chciano pójść tanim kosztem, bo w ogóle film miał, budżetu miał więcej, bo jedynka miała 3 miliony, tutaj już dostaliśmy 12 milionów, więc budżet 4-krotnie urósł. Więc jak widzisz, dosyć poważna sprawa, ale skoro po tygodniu się wycofano. Niestety nie mam informacji na temat tego, ile ten film zarobił, więc można powiedzieć, że zarobił grosze, że zarobił bardzo rzeczywiście niewiele i to chyba położyło rzeczywiście kres ekranizacji Miasteczka Salem na wiele, wiele lat, bo czekaliśmy długo, bo dopiero w 2004 roku dostaliśmy miniserial pod tytułem Miasteczko Salem. Tak, tym razem nie wracamy, tym razem się nie pojawiamy. Budżet prawie taki sam, bo 15 milionów dolarów i oczywiście nie powiem ci, ile tenże film zarobił, ten miniserial, bo to jest telewizja, prawda? No przy okazji jedynki były informacje, więc domyślam się, że wpływy z reklam czy jakieś takie inne rzeczy były udostępnione, a tutaj akurat postanowiono zrobić to inaczej. No, zgadza się. W roli głównej, w roli naszego autora obsadzili Roba Lowe. Aktor, który jest znany przynajmniej w Polsce z tego, że jest znany, z tego, że gdzieś tam powiedzmy czasami się pojawia. Ja go kojarzę może z filmu Youngblood, z Patrickiem Swayze, może z kilku innych produkcji, ale no nie jest on super zacnym aktorem. Aczkolwiek tutaj dostajemy dużo ciekawej gry aktorskiej, bo pojawia się oczywiście oprócz niego m.in. Rutger Hauer, pewnie, że tak, człowiek legenda, łowca androidów, mgnieniu oka i wiele, wiele innych ciekawych produkcji, a także pojawia się Donald Sutherland. No, akurat chyba tego gentlemana nie trzeba nikomu przedstawiać, ale no, widać, że nie wszyscy podchodzili do tematu zawodowo. Jednym z tych właśnie był Rutger Hauer między innymi, bo według Roba Lowe oczywiście podczas kręcenia ostatecznej konfrontacji z Kurtem Barlowem Rutger Hauer odszedł od scenariusza, ale pozostał w roli i wygłosił dziwaczny monolog bez konkretów o tym, że chce zostać kowbojem. Reżyser Michael Salomon nie był pod wrażeniem, szybko krzyknął cięcie i zapytał Hauera, o co ci chodzi. Po bardzo napiętych negocjacjach Hauer zgodził się trzymać oryginalnego scenariusza, ale nie zadał sobie trudu, aby nauczyć się oryginalnej dwustronicowej przemowy, którą wygłosił, więc musiał ją odczytywać z kartek. Więc jak widzisz, czasami tak jest na planie, że ego wielu aktorów, wielu aktorek, bo z drugiej strony też to się zdarza, trzeba gasić. Miniserial to oczywiście wiele postaci, wielu aktorów, statystów, również około 300 właśnie nich się pojawiło, więc rzeczywiście całkiem zacnie, ale to już były lata 2000, no i wtedy już więcej się kręciło twórczości Stephena Kinga, więcej rzeczywiście było również filmów w produkcji, no i więcej razy stwierdzono, puścimy oczko, pewnie, że tak, jak najbardziej, bo na przykład jeden z mężczyzn biorący udział w poszukiwaniu zagubionego dzieciaka zwraca się do swojego psa imieniem Cujo.
Pewnie, że tak. A jest to, Cujo, to jest to jedna z powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Niedługo zresztą powstanie nowy film, bo w latach chyba 80. albo 90. już jedna wersja powstała. Oczywiście będzie ona omówiona w cyklu Kultowe Horrory, więc jak chcesz być poinformowana o tym, daj suba. A mam nadzieję, że YouTube rzeczywiście cię nie zapomni i poinformuje o wszystkim. W ogóle tutaj też troszeczkę zmieniono scenariusz względem książki, no bo czemu żeby nie. Jedna ze scen śmierci Barlowa wskazuje, że w przeszłości przybierał on wiele tożsamości. Wśród nich był mężczyzna w kolczudze, ujawniając, że Barlow miał co najmniej 800 lat. Więc rzeczywiście stary z niego facet. Kawał rzeczywiście starego zgreda, no ale cóż poradzić, tak to się rzeczywiście zdarzyło. Ale ponieważ ten miniserial został przyjęty ciepło, no to bardzo szybko, bo zaledwie w ciągu 20 lat, tak, 20 lat musieliśmy poczekać na kolejną produkcję. Tym razem był to nie miniserial, a już film, pełnoprawny film z dystrybucją kinową. W założeniu. Miasteczko Salem, Anno Domini 2024, więc rzeczywiście był to z zeszłego roku. I tutaj jest zawodowo, ponieważ za produkcję tego filmu zabrał się James Wan. A wiadomo, że teraz James Wan to jest guru horroru. Wystarczy tylko przypomnieć oczywiście serię Piła, Naznaczony, Obecność, Annabelle, Zakonnica i tak dalej, tak dalej. Tego rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo. I w jednym z wywiadów reżyser tego filmu, czyli Gary Doberman, powiedział akurat dla Den of Geek, to był czerwiec 2019 roku, że jego celem w nowej wersji Miasteczka Salem jest ponowne uczynienie wampirów przerażającymi. Chce odejść od seksowniejszych, bardziej romantycznych nieumarłych, którzy zarażali popkulturę przez większą część ostatniego ćwierćwiecza dzięki takim produkcjom jak Wywiad z wampirem, Zmierzch, Pamiętniki wampirów i tak dalej. Więc rzeczywiście postanowiono, że pójdziemy jak najbardziej w innym kierunku. Można by powiedzieć, cytując moją ulubioną posłankę, obrócimy się o 360 stopni i pójdziemy w innym kierunku. Ale rzeczywiście było dobrze, bo po tych wszystkich ogłoszeniach, po tych wszystkich informacjach, jeden z serwisów internetowych, Fandango, akurat poświęcony tematyce filmowej, w ankiecie przeprowadzonej wśród swoich użytkowników okazało się, że tak, ta adaptacja, ten horror był najbardziej wyczekiwaną produkcją 2023 roku, więc no rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze i fajnie. James Wan się wziął za produkcję, Doberman nakręcił, więc film wchodzi do kin, po czym się okazuje, że nie. Że film nie może wejść do kin. A czemu? Proszę bardzo, już mówię. Otóż w marcu 2024 roku magazyn Variety poinformował, że film zostanie wydany wyłącznie na platformie Max w nieokreślonym terminie w dalszej części roku. Później potwierdzono, że będzie to 3 października. Mimo to film trafił do kin w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nie widziałem go, mimo że sam mieszkam w Irlandii, jakoś nie było mi dane zobaczyć tego filmu, chyba nie był wyświetlany w moim lokalnym kinie, ale jak to się stało, że film, który ma fajny budżet, film, który jest robiony przez uznanych twórców, trafia na VOD bezpośrednio, na Maxa wtedy, czy na HBO Max, już nie wiem, w tym momencie nazwy się zmieniają cały czas. Otóż bardzo krótka piłka, strajk aktorów SAG-AFTRA. Variety poinformowało w październiku 2023 roku, że film może minąć kina i trafi bezpośrednio do serwisu streamingowego Max. Warner Bros. Opracowało go do dystrybucji kinowej, ale po roku oczekiwania na półce adaptacja Stephena Kinga w reżyserii Gary'ego Dobermana jest gotowa zadebiutować na platformie streamingowej Warner Bros. Discovery. Źródło mające wiedzę na temat tych perturbacji twierdzi, że ruch ten nie odzwierciedla jakości filmu, ale wynika z faktu, że trwający strajk SAG-AFTRA stworzył rosnące zapotrzebowanie na treści Max. Bo tak to się rzeczywiście zdarzyło, że przez pół roku bodajże aktorzy strajkowali i nie było nowych filmów, a tutaj trzeba coś było robić, trzeba coś było wrzucać, a był wielki problem z tym, co wrzucać. No ale skoro mieliśmy już jeden film na półce, tak zwany pułkownik, no to można było go rzeczywiście użyć. No i wydaje mi się, że szkoda, bo biorąc pod uwagę, jakie sukcesy święcą produkcję Jamesa Wana, no to można było przypuszczać, że ten film zarobiłby powiedzmy przynajmniej kilkadziesiąt milionów dolarów. I to byłoby ciekawe, no ale jakoś tak to się rzeczywiście nie złożyło, trafił on na Maxa, więc możesz sobie teraz spokojnie go obejrzeć, znaleźć. Nie tylko na Maxie, dostępny na kilku innych również platformach, ale też tym razem twórcy, mimo że już film był gotowy, zrobiony, ale podczas kręcenia nie zapominali o tym, ażeby
mrugnąć oczkiem do nas. Jak już mówiłem wcześniej, w jednej z poprzednich produkcji pies był, który się nazywał Cujo i tak dalej, a tutaj proszę bardzo, kiedy Ben, czyli nasz główny bohater, przejeżdża przez miasto, w trakcie i tuż po napisach początkowych przejeżdża obok warsztatu mechanika, w którym trwają prace przy czerwonym samochodzie Plymouth Fury z 1958 roku. A jest to te same auto, które pojawiało się, oczywiście, że tak, w książce oraz w filmie Christine na podstawie twórczości Stephena Kinga. Więc jak widzisz, tutaj twórcy też stwierdzili, ok, w porządku, my wiemy, my pamiętamy, my będziemy puszczać oczko i to jest bardzo zresztą częste, bo nieważne czy mówimy o Cmentarzu dla Zwierzaków 2, gdzie też podobne sytuacje mają miejsce, czy innych produkcjach, to akurat cały czas jest takie na zasadzie, ok, w porządku, my wiemy, my pamiętamy, może to nie jest jedno uniwersum, ale akurat rzeczywiście dobrze, mam nadzieję będzie dobrze, tym bardziej, że już niedługo na Maxie, nie, teraz już na HBO Maxie, bo teraz już rzeczywiście wrócili do starej, nowej nazwy, pojawi się Witamy w Derry, miniserial, oczywiście tak zwany prequel tego, co wydarzyło się w pierwszej i drugiej części, oczywiście też na podstawie Stephena Kinga, ale co jest ważne, jestem Ci jeszcze winien klasyfikację, jak ja postrzegam te filmy, miniseriale, wszystkie te produkcje, 4 produkcje, które udało mi się obejrzeć na podstawie twórczości Stephena Kinga, więc będę bardzo nieoryginalny, ale zacznę. Oczywiście miejsce 4 jest to Powrót do miasteczka Salem. Nie, to jest po prostu produkcja, której się nie da oglądać. Jest to film bardzo zły, naprawdę tyle brakowało, a byłaby to bluzgana recenzja, no ale na szczęście jakoś tam gdzieś powstrzymałem się, żeby nie powiedzieć dajcie spokój. Mi się wydaje, że akurat ten Sam Fuller, który był tym pogromcą wampirów, sprawił, że jakoś tak delikatnie, powiedzmy, poprzeczka poszła do góry i stwierdziłem, ok, niech będzie, ale ogólnie jest to film, którego Tobie polecić nie mogę. Tak samo, i tutaj pewnie Cię zaskoczę, nie mogę Tobie polecić oryginału Toba Hoopera z 1979 roku. Miasteczko Salem, zresztą tutaj widzisz, plakat jest za mną, nie nadaje się do oglądania. Według mnie jest słabo zrobione. Technicznie, no to już film w tym momencie nie dojeżdża, no ale to mówimy o produkcji sprzed 46 lat, a 79 to był bardzo dobry rocznik. Przynajmniej akurat w wielu innych sytuacjach, niekoniecznie tej, ale rzeczywiście nawet to, jak film był zrobiony, ja wiem, że oczywiście produkcje telewizyjne rządzą się swoimi prawami, no ale wymagam czegoś rzeczywiście dobrego, sensownego, bo facet potrafi, bo chociażby Teksańska Masakra po wielu latach cały czas się broni. I tej produkcji również Tobie nie mogę polecić. Naprawdę odradzam. Nie jest to dobry film, a właśnie miniserial. Na miejscu drugim pojawia się Miasteczko Salem z 2024 roku, czyli to w reżyserii Dobermana z Jamesem Wanem jako producentem. Wydaje mi się, że film miał dużo większy potencjał niż to, co dostaliśmy, ale jest na tyle sensowną produkcją, że mogę polecić, mogę powiedzieć tak, obejrzyj. Nie jest to kino wybitne, ale jak najbardziej można sobie zobaczyć. No i na pierwszym miejscu, co Cię pewnie zaskoczy, miniserial z 2004 roku, ten, w którym pojawili się m.in. Rob Lowe, Rutger Hauer, a także Donald Sutherland, bo taki jest problem właśnie z miasteczkiem Salem, że cała książka, całe opowiadanie, powieść Stephena Kinga to jest zbyt dużo na jeden film, chyba że rzeczywiście, żeby trwał ze 4 godziny, ale zbyt mało na serial, ale jako miniserial to się idealnie wpisuje, bo tak kiedy miałem możliwość porównania sobie tych poszczególnych produkcji, widziałem co było w miniserialu, a czego nie było w filmie i widać było, że ta produkcja utraciła troszeczkę, więc wydaje mi się, że akurat miniserial taki powiedzmy 4 odcinki po 45 minut byłoby idealnie, żeby opowiedzieć całą tą opowieść, mimo że wiele rzeczy zostało zmienione, bo wiadomo, że Stephen King to jest bardzo chory szczeniaczek i on rzeczywiście jest tak konkretnym gamoniem w pewnych sytuacjach, że nawet trzeba wycinać całe sceny. Przypomnij sobie tylko i wyłącznie, jeżeli było Ci dane przeczytać to Stephena Kinga, to dokładnie wiesz, że scena, która jest w kanale już po tym, jak zostaje Pennywise pokonany, została w każdej produkcji wycięta, w ogóle się nawet o niej nie wspomina, bo po prostu Stephen King niekoniecznie do najmądrzejszych. Nie no, wiadomo, że on wtedy nadużywał troszeczkę zbyt dużo różnego rodzaju substancji i możliwe, że akurat tak to się stało, że nie wyszło mu to na dobre. W ogóle jestem ciekaw, która z tych 4 propozycji jest twoją ulubioną, najbardziej Ci się podoba? Czy jest to oryginał z 79 roku, czy jest to Powrót do miasteczka Salem, a może to miasteczko Salem z 2004 albo z 2024? No to z 2024 trzeba przyznać, jest najbardziej
krwawe, straszne, takie powiedzmy, no jeżeli znasz Obecność, znasz Zakonnicę, czy tam Klątwę La Llorony, ulubiony film Rafała z kanału Galeria Horroru, to wiesz mniej więcej czego się możesz spodziewać. I jestem ciekaw właśnie rzeczywiście jak to jest, bo u mnie, no ulubionego nie mam, ale rzeczywiście ten film, miniserial z 2004 roku jest najciekawszą propozycją, ale propozycją najciekawszą, tak, ale oprócz tego tutaj na tej liście jest mnóstwo kultowych horrorów. Obejrzyj, bo w większości warto.